Ale jaja. A ile z nich na podłodze wylądowało? Mało zostało całych. Tak się czasami też zdarza. Stąd trzeba wyjść, bo Ela będzie trochę zdenerwowana. Tak sobie stoimy. To, co ja uwielbiam najbardziej, psy puszczone wolno. I kotki miałki nie można wtedy tak puścić swobodnie. My to takich lubimy, jak tak swobodnie puszczają psy. Miałka szczególnie. No i zobaczymy, tak naprawdę to będzie pierwsza nocka w takim miejscu, powiedzmy, niedozwolonym. Miałka zdecydowanie zadowolona z miejscówki. Kot już odkrywa. A od razu możecie zobaczyć, że tu stoi bus, a tam już jest ocean. No i tutaj od razu ile zwierzak ma bodźców. Tam ludziska z psami, drzewa, po których można skakać, coś, co się wydziera, owieczki. Zobaczymy, jak wygląda wybrzeże. Tam widzicie Elę, ona idzie dołem, ja górą, ale widoki tu są przepiękne. Spędziliśmy w tym miejscu całą noc i obyło się bez mandatu. Miejscówka chyba najlepsza, w jakiej do tej pory byliśmy. Ale żeby nie było tak kolorowo, to tu jest jakiś budynek, w którym się włączył alarm. No i ten alarm tak sobie wyje od wczoraj w sumie, praktycznie bez przerwy. Jeszcze tak ze 2 dni to byśmy go przestali słuchać. Była tutaj dzisiaj policja, do kamperów się nic nie przyczepili, chcieli chyba wyłączyć alarm, ale nie tylko polska policja ma takie problemy. Wyłączenie alarmu przerosło portugalską policję. Ale to, co tutaj jest najciekawsze, to oczywiście wybrzeże, a spacer w ogóle tymi klifami robi niesamowite wrażenie, ale to wam zaraz pokażemy kilka przebiegów. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart. Jak wiecie, my teraz jesteśmy w rejonie Algarve. To ona zajmuje południową część Portugalii. Podzielone jest tak, powiedzmy, na wschodnią i zachodnią część. Wcześniej byliśmy na wschodniej części i tam plaże charakteryzowały się tym, że były długie, piaszczyste, było dużo wydm, takie wysepek dużo, na które trzeba było się dostać łodzią, bo nie było dróg pieszych. A tutaj w zachodniej części zaczynają się już właśnie takie klify, skałki, zupełnie inaczej wygląda ta część wybrzeża. I jeżeli tak będzie dalej, to my jesteśmy zachwyceni, bo to jest naprawdę uczta dla ludzi, którzy lubią naturę. No i jak tak dalej będzie, no to będzie dobrze, albo nawet bardzo dobrze. Prędko stąd nie wyjedziemy, choćbyśmy pod Lidlem mieli spać. Słyszycie? No nie słyszycie, bo właśnie nie słychać. Przyjechali, wyłączyli alarm. Tu ludzie to aż brawo bili z kamperów. No wszystkich to wkurzało, nie? Ciekawe, ile to było, co? No od wczoraj? Na pewno od wczoraj było. No od wczoraj na pewno. To dobę, tak? Tak jak my tu stoimy. Czyli policja ogarnęła. Dali radę. Zadzwonili pewnie. No a Ela robi obiad, a jak zrobi, no to widzicie, pogoda jest taka, że pewnie jeszcze będziemy szli w drugą stronę. Jak widzicie, ilość samochodów na miejscówce się zagęszcza. W sumie nas nie widać, my tam za tym drzewem jesteśmy. A to taki spacerek przed zachodem. Bo jak się najadłem, to zamiast poleżeć, żeby się uleżało, to nie.
to trzeba rozchodzić, żeby się rozeszło. W sumie to nie wiem, czy lepsze, żeby się uleżało, czy żeby się rozeszło. Co lepsze? Uleżane czy rozeszczenie? Jak się uleży, czy jak się rozejdzie? Bo jak się rozejdzie. Ja wiem, że ci nie takiej odpowiedzi się spodziewałeś. Wolałbyś poleżeć? Na szczęście zachód mamy za 40 minut, później jeszcze 40 minut w miarę jasno, także wiem, że spacer nie będzie trwał dłużej niż minut 80. Ale prawda jest taka, że przyjemnie się w takich warunkach spaceruje. Tam pójdziemy. Będzie to takie turizm pewnie, ale... Tam pójdziemy. To będzie akurat na 80 minut. Czyli wychodzi na to, że to tylko my tacy obsrani jesteśmy, nie? No. No trzeba się wdrożyć w Portugalię, no. No, na Sardynii też tak było, że trzeba było się wdrożyć, nie? Oby ten mandat z Sardynii nie przyszedł. Ale tutaj nie ma nigdzie zakazów, Łukasz. Tu nie jest park narodowy. Tu nie jest Natura 2000. To za co mandat? Chyba dlatego, żeby jakby się stało dłużej niż 48 godzin. No to chyba, że tak, no. No, to chyba ewentualnie za to. Albo tu możecie A nam zobaczyć. mija jutro, nie? To przejedziemy tutaj. Można przyjechać tutaj właśnie. Tam Bo jedno tu też autko. jest spoko. Tam też autka stoją. Jak sobie teraz rozkminiamy, że z tymi miejscówkami to może być tak jak w Hiszpanii, że w sezonie po prostu nie ganiają tak, nie dają W sensie, mandatu. że w sezonie ganiają, poza sezonem. Poza sezonem, no tak jak powiedziałam. No, No, także no to- może czasami profilaktycznie wjadą, jakieś mandaty wystawią, ale może też w takich miejscach, tak jak tam byliśmy, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa to. Czy to w Faro było, tam gdzie czytaliśmy te mandaty? Że tak No, było? gdzieś koło, no Faro No, albo ale gdzieś tam koło. było takie bardzo publiczne miejsce, nie? Może To było być. przy promenadzie. Tam były też normalne parkingi, a tam jakaś taka wysepka była i tam sobie te kampery stały. To w każdym bądź razie, jak nam łupną prędzej czy później mandat, oby później, oby w ogóle nie, to i tak wam powiemy o tym. No może nie łupy. No, no jak nie ma zakazu, no to 48 godzin. Chyba i tego trzeba się pilnować. No ale tak czy tak trzeba mieć na uwadze, że coś takiego może się przytrafić. No ale to w większości krajów. Tak, no w Europie coraz ciężej się podróżuje. To nie Na Turcja. dzikuska. No właśnie. Na prawdziwego dzikuska to do Turcji. Chociaż w Grecji chyba też tam jest dużo takich miejsc, gdzie można. No mimo tego, że Grecja też ma, w całym kraju jest zakaz. I właśnie po to się tutaj zimą przyjeżdża. No tak, w Polsce o tej porze roku to chyba się nie uświadczy takich zachodów słońca. A tutaj jesteśmy rozpieszczani praktycznie każdego dnia. No nie dojdziemy do tych latarenek niestety. Wszystko jest tu w remoncie, zapłotowane, nie idzie wejść. A na miasto nie chce nam się brałować. No, ale fajne będą pewnie tu jakieś molo, czy co to, jak to nazwać, nie wiem, jak to nazwać. Deptak. Deptak? Może i deptak. Ale to w sezonie. Na sezon pewnie będzie gotowy już. Promenada może. O, taka no. Od razu można zobaczyć, ile jesteśmy w jednej miejscówce. Widać to w odtarczach. Niewiele dalej kolejne fajne miejsce. A całe to wybrzeże jest zachwycające. Jaka inna plaża, nie? No. Tam czerwone klify, a tutaj takie podpięte skały, tutaj jest oceanu. No w sumie co, tak naprawdę to ile my przejechaliśmy? Z 5-7 km? 20. 20. No to 5, 7, 20. No to niedaleko. A może nawet nie. Nie przejechaliśmy 20. Chyba nie. Nie, mniej. 18 było chyba. Takie to nasze zwiedzanie tutaj, nie? Plażę zwiedzamy. To słońca brakuje. Poleżakować. W sezonie to tu musi być wypas, tylko że pewnie miejsca brak.
Co? No się można schować przed słońcem. A no. Idealne miejsce, żeby się schować przed słońcem. Gdzie się dupy nie posadzi, to jest na co patrzeć, nie? I to z drugiej strony jeszcze. O, te skałki robią wrażenie, tak jak się nie jest przyzwyczajonym do czegoś takiego, to jest tutaj gdzie hasać. Słuchaj, dobrze, że nie ma sezonu teraz. Teraz polesz na każdej tej plaży. To życia nam zabrakło. A, ale ja bym poleżał. Widziałeś? Nie, pełno muszelek? No rzeczywiście. Wygląda jak słonecznik rozsypany, a to z muszelek. Ale to mi się wydaje, że to wybrzeże to jest takie, jak ktoś nie umie dupą wysiedzieć na plaży, nie? Tak. To sobie może iść tu na plażę, tam na plażę, tam na plażę. Tutaj właśnie po drodze ominęliśmy tych plaż w ogóle. No. To jest po prostu kosmos. I to jest tak dziwnie z tymi nazwami, bo to nawet ciężko podać nazwę, bo jak byliśmy na tych czerwonych klifach, to tam podają i że Playa de Roca i Playa de Falesia i jakaś jeszcze inna plaża, to tak naprawdę jest jedna długa plaża. U nas to jest chyba, tak jak w Świnoujściu czy w Międzyzdrojach, to ma wejścia masz, nie? No. Wejścia są numerowane Tak. na plaży. No a tutaj po prostu każde wejście ma praktycznie inną nazwę. Parking był przy Playa dos Tomates, nie? Tak. A wchodziło się na tą górę. Tak, w lewo, w prawo już inna nazwa plaży. No. Ale tak się tu chodzi, a tutaj polecieć jest gdzie? Nie byle takie w dół, nie? Dzisiaj nie latamy. Tak wam nie będziemy każdej plaży pokazywać, bo to nuda będzie. Ale wpadłem na pomysł, że tu jest dużo takich miejsc, że można na przykład przyjechać z żoną, a wrócić samemu. Ela mówi, że to nieśmieszne, a mi się wydaje, że takie suche, że aż śmieszne. Wrzucić tego na vloga. Tu jest jakoś skomplikowanie. Bo tu ścieżek brak. Ale wybrzeże tutaj robi nieziemskie wrażenie. Zobaczcie, w jakich miejscach ludzie mieszkają. Tu akurat klify, no ale pod spodem jest ich prywatna plażyczka. To mają takie wyjście pod skałą na ocean, nie? A no. Mają ludzie hajsy. No w takim miejscu mieszkać to... Ja bym mieszkał. Możemy murki ich domu pooglądać. Mieszkałbym tutaj, a ty? Ja tak. A wy byście mieszkali? Czy za słabo? No to widać jakie miejsce. Przesada. Oczywiście z kotem poranny spacer. Stoimy. No tak, stoimy. Niebieski samochód znacie, teraz Fera. Także wczoraj mieliśmy małe spotkanie przy herbatce. No i tak to właśnie jest na tych wyjazdach. Najczęściej spotykamy się właśnie w różnych miejscach. Dzięki temu wrażenie tego, że świat jest dużo mniejszy, jest dużo częstsze. No bo rzadko kiedy się tak naprawdę widujemy gdzieś w Polsce. Zazwyczaj to jest jakaś Hiszpania, Turcja. No ostatnim razem z Ferą chociażby widzieliśmy się w Turcji. Ale zawsze jest miło i sympatycznie. Tutaj a propos tej miejscówki też nie można narzekać, bo zobaczcie, tu są samochody. A my z kotką Miałką jesteśmy praktycznie na plaży, no akurat na klifie, no ale mimo wszystko bardzo blisko. No i znajdziemy też miejskie udogodnienia typu piekarnia. Nie wiem jak tutaj z serwisami jest, ale jakieś targi, tego typu rzeczy i w sumie na targ to się właśnie wybierzemy. My w sumie jesteśmy przyzwyczajeni do takich targów tureckich. Ostatnie targi, które pamiętamy, to z Turcji były, nie? No tak. Spoko. Ceny są. I już jest plus.
No to trzeba wziąć. To weźmiemy koper. Bierzemy jednego pomidorka? Nie no co ty. Pewnie, że kalafiorka weźmiemy. I jak oceniasz, targ? Nie porównując, jest okej. Ale same warzywa, owoce. Jakieś ten. Nie myślałam, że będą jakieś rybki, owoce morza, ale nie widzę tutaj. A co kupiliśmy? Warzywa. Kalafior, cukinię i kakę. Kalafior euro 50, cukinia 3 euro. Nie, kaka 3 euro. Za kilogram. Za kilogram wszystko. A w sumie ceny lepsze niż w Polsce, nie? Chyba. Porównywalne na pewno. Dajcie znać, ile teraz kosztuje kalafior za kilogram. Rybki też można kupić. Ej, taki śmieszek. Myśleliśmy, że w Turcji są ludzie niepiśmienni, ale teraz słuchajcie. Euro 0,9 plus euro 0,5. Cyk, 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 cyk. Cena dla turysty 3 euro. 3,14. 3,14, no. Ale się nie daliśmy. Zacząłem pani pokazywać matematykę, ona jednak nie wyszło 2,14, dałem jej 2,50 euro i stwierdziła, że wali tą końcówkę. Nie mogła się doliczyć, ile wydać. Oddała nam 50 centów, żeby tylko nie liczyć reszty. Także tak to było, no. Targi są zawsze wesołymi miejscami, gdziekolwiek na świecie. Jak wiecie, my nie jesteśmy długo w Portugalii, ale mamy tutaj osoby, które są zdecydowanie dłużej niż my i zadamy im pytania, takie króciutkie na temat Portugalii. Tej ekipy nie trzeba przedstawiać. Monika i Paweł, hej, w świecie vanlife'owym Terrasfera. Zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie. Wy jesteście już kilkanaście tygodni w Portugalii, No tak? już prawie 2 miesiące chyba. Zjechaliście wzdłuż i wszerz. No tak z wybrzeżem bardziej, bo tak środek, centrum Portugalii Za zimno już było, także zjechaliśmy na południe. Słuchajcie, a które miejsce takie jest waszym zdaniem że trzeba koniecznie pojechać w Portugalii zobaczyć? Ja może powiem pierwszy. Dobra. Mi najbardziej się podoba Coimbra i Porto. Aha. To są takie moje ulubione miasta. A z wybrzeża, no to mi się najbardziej podobało São Vicente. Cabo de São Vicente, dokładnie. To Aha, czyli jesteście zgodni co do tego? Tak, co do tego tak. No, tam nam się podobało, była fajna miejscóweczka i było tak naprawdę dziko, bardzo dużo natury, piękne skały. Można tam siedzieć i patrzeć po prostu i nic nie robić. Ten ocean. Nie wiem, może dlatego, że nam się udało z pogodą. Bo przeważnie tam wieje, a jak my tam byliśmy, mieliśmy ładny zachód słońca i nazywają to końcem Europy, więc po prostu tak widać tą przestrzeń już można jeszcze przed nami sobie to, to wyobrażać. jeszcze przed nami. No, polecamy. No dobra, słuchajcie, a z drugiej strony które miejsce was zawiodło? Że jechaliście tam, mieliście jakieś oczekiwania, a się zawiedliście? Mnie zawiodło... Nie było takiego miejsca chyba. Ale ja jestem zawiedziony podejściem władz Portugalii do onlinerów. To jest taki największy zawód. Mnóstwo znaków na wybrzeżu. No ale tego się też spodziewaliśmy. No ale nie aż tyle. Ale nie aż tyle. Bo spodziewaliśmy się, że nie można nocować w parkach narodowych. Wiedzieliśmy, że wcześniej był ten całkowity zakaz. Potem trochę odpuścili, że te 48 godzin można gdzieś tam nocować. Ale co z tego, że niby można, jak jednak nie można, bo wszędzie są te zakazy, nawet wjazdu. Nie można dojechać do wybrzeża. I ciężko nawet stwierdzić, gdzie można stanąć, a gdzie nie można stanąć, prawda? Dokładnie. Na przykład tu taka piękna miejscówka stanęliśmy, a już się okazuje, że rozmawialiśmy. Dzisiaj rano przyjechała koparka i nas okopali, ja tam poszedłem do pana się zapytać, powiedzieć, że tu stoją kampery, my nie będziemy mieli którędy wyjechać. Dobra, tu jest emergency zostawione, wyjście ewakuacyjne. Spieszcie się do Portugalii, bo robi się coraz gorzej. Bo miejscówki szybko odchodzą. Zachodnia Europa coraz gorzej to wygląda, nie? Niestety. No, tak to widzę właśnie. Czyli co? Czyli nie wrócilibyście tutaj na van life? Nie wiem, trochę
nas kusi tak jeszcze to tam środek Portugalii, ta malownicza trasa właśnie przez środek. Przez Portugalię ona się zaczyna od Faro, to jest tak zwana Route 66. Tak, czytaliśmy o tym. Tak, i Tak, tam na północ. czy góry, Sierra de Estrella. Tam może być trochę luźniej, prawda? Ja Bo myślę, na że tam pewno, będzie tam nie było spokojnie, też i tak. problemu z wodą i z miejscówkami. Było dużo miejsc takich dedykowanych dla kamperów, także Północ Portugalii była super. jeśli coś to tam, ale no to wtedy nie zimą, niestety. No tak, dokładnie. trzeba poczekać. No, ja bym chciał wrócić, no nie wiem, ta Portugalia ma coś w sobie takiego. Mimo tych wszystkich trudów, to jednak... Krajobrazowo jest pięknie. Krajobraz, ta Krajobraz natura, to wybrzeże. Klimat, ludzie po prostu Tak. i ten Spokój taki taki, wolny, życie powolny. takie spokojne. Dokładnie. No dobra, a smak Portugalii, jaki zapadnie wam w pamięci? Ja tak jestem mięsożerna, to chyba ja zapamiętałam najbardziej Znaczy do tego jesteśmy zgodni, no to był pyszny. tą czarną wieprzowinę, znaczy czarną wieprzowinę. To są te czarne prosiaczki, z których jest ta ciemna wieprzowina, która wyglądem przypomina wołowinę, jest tak mocno poprzerastana tłuszczem. Mieliśmy okazję to jeść przyrządzone przez Portugalczyków. Tak, byliśmy na grillu i grillowane to mięsko No jest to po już w prostu... ogóle, nie? Taka że kuchnia To nam się domowa. udało, no. W ogóle Ricardo powiedział, że to smakuje jak wołowina. No W i restauracjach naprawdę było jest przepyszne. to porco preto bodajże Porco preto, tak. i też w niektórych miejscach można zjeść. No, a ja ze względu, że jestem słodkożerny, staram się ograniczać cukier, ale ciężko mi to idzie. To bardzo pokochałem. No i właśnie, jak to się nazywało? W Coimbrze oni tam mają, to jest takie jedyne miejsce Ogólnie w te Portugalii, gdzie... pastele de nata, ale tam było takie... de tintagel, on był taki jak krokiecik chyba, takie bardzo cieniutkie, chrupiące No i ciasto. ten farsz był, no co było coś To było przepysznego. Zapomniałem Jak nazwy. będziecie tam przejeżdżać, to polecamy. No. No, słodycze mają chyba dobre, takie mają ciasteczka mają dobre. A zresztą i tak wam się, muszę to powiedzieć, bo jak tam pojedziecie do Coimbry, bo wy jedziecie teraz na północ, to musicie tam pojechać i zjeść to, bo to jest po prostu, Pyszne. nie da się tego opisać. No, No, trzeba jedna z najlepszych popróbować. rzeczy w ogóle, jakie jadłem w życiu. Naprawdę, ze słodkich rzeczy to było, Potwierdzam. No to widzisz, zachęciłeś. mam nadzieję. No i na tym kończymy naszego vloga. Monice i Pawłowi dziękujemy. Z wami się widzimy w przyszły czwartek o 18:00. Także dzięki, że byliśmy razem i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiamy! Pa!